Cały drugi dzień poświęcamy na przejazd z Madrytu na południe Hiszpanii, do regionu, którym jest Andaluzja. Już po wyjeździe ze stolicy zauważamy, jak szybko zmienia się krajobraz. Z bujnego zielonego na bardziej suchy, piaskowy, który jest porośnięty przez liczne drzewa oliwne. Do przejechania mamy niemal 500 km. Po drodze mijamy miasto Grenada, słynące z cudu, jakim jest arabski pałac Alhambra. Następnie podziwiamy drugie co do wielkości góry w Europie, czyli Sierra Nevada, z górującą na pierwszym planie Pico de Veleta. Pod wieczór dojeżdżamy do naszej bazy wypadowej, położonej wśród lasów oliwnych nieopodal miejscowości Iznájar. Czas iść spać, gdyż jutro ponownie ruszamy w drogę, tym razem daleko na zachód. Trzeci dzień naszej wyprawy rozpoczynamy od zbiórki przy naszym aucie o godzinie 8:00. Pora zwiedzić czwarte co do wielkości miasto w całej Hiszpanii, będące zarazem stolicą Andaluzji. Oczywiście chodzi o Sewillę. Mi osobiście to miejsce kojarzy się przede wszystkim z futbolem, gdzie swoje mecze rozgrywają dwa mocne kluby piłkarskie – FC Sevilla i Betis Sevilla. Kolejny piękny dzień, tym razem zawitaliśmy do Sewilli. Zmierzamy do Placu Hiszpańskiego, a więc największej atrakcji w tym mieście. No pogoda niesamowita, prawie październik, a 30 stopni. Reszta ekipy odpoczywa przy fontannie za mną. Z kolei ja przechadzam się troszeczkę po pierwszym napotkanym parku. Szkoda, że nie wziąłem soczewek, tylko okulary, no bo strasznie gorąco, a fajnie byłoby założyć coś przeciwsłonecznego. Do Sewilli dostaliśmy się dzisiaj z rana naszym wypożyczonym samochodem z pięknej miejscowości, w której śpimy. Podróż trwała prawie 2,5 godziny. No nie zmęczyliśmy się, bo tylko autostradą. Pierwszą atrakcją, jaką zwiedziliśmy w Sewilli, jest Plaza de España, a więc wielki plac hiszpański wybudowany w latach 20. XX wieku. Jego twórcą był Aníbal González. Cała budowla ma kształt półkola, nad którym górują dwie wieże. Obecnie obiekt służy jako miejsce spotkań kulturowych.
Cały kompleks pałacowy otacza przepiękny, egzotyczny park, w którym spotkać można m.in. zielone papugi. A tutaj hit, w fontannie kąpią się papugi. Zielone, hiszpańskie tropiki, palmy, palmy, palmy. Opuszczamy niestety przepiękny park. Za mną ekipa kupuje jeszcze lody, ponieważ wychodzimy trochę teraz na teren nieco bardziej nasłoneczniony. Kolejny nasz cel to już rzeka i Torre del Oro, czyli taka wieżyczka położona właśnie nad rzeką. Myślę, że zajmie nam to około 15 minut drogi. Tak naprawdę ta wieża będzie już przy samej Starówce, więc kolejny cel to już Starówka Sewilli. Z parku de Maria Luisa kierujemy się na promenadę wybudowaną wzdłuż Guadalquivir, wielkiej rzeki przepływającej przez miasto. Klimat tego miejsca jest nie do opisania. Jest tutaj pełno barów i zdecydowanie korzystając z nich możemy poczuć się jak na prawdziwych wakacjach. Jaki mocny. Mocny. Ale dobry. Nie żałują alkoholu. Nie. Zobacz, to jest ten koktajlowy. W Hiszpanii zauważyliśmy, że są dwa rodzaje lodu. Jest taki drobny koktajlowy, jak ten, albo duży lód, który ma dosłownie takie duże kawałki. I wystarczy wrzucić jeden i starczy na 2-3 drinki. No tak. Naszym kolejnym celem jest Torre del Oro, złota wieża niegdyś pełniąca funkcję morskiej bramy miasta. Dzisiaj znajduje się w niej Muzeum Marynarki Wojennej, a w niej pełno informacji o znanych nam żeglarzach takich jak Krzysztof Kolumb czy Vasco da Gama. Jesteśmy właśnie wewnątrz Torre del Oro, a więc wieży nad rzeką Guadalquivir. Koszt wejścia to 3 euro za osobę. Mieliśmy mierzoną temperaturę, musimy mieć maski, a więc spełniamy to wszystko i zwiedzamy. Historia hiszpańskiego żeglarstwa. Jesteśmy na szczycie wieży i wychodzimy podziwiać widoczki. Znajduje się właśnie na takich wąskich schodkach, najwyższy punkt dostępny dla turystów wieży Torre del Oro. Niegdyś te schodki prowadziły do drzwi, które najprawdopodobniej udostępniały korytarze jeszcze na wyższe części tej wieży. No i stąd możemy podziwiać przepiękną panoramę Sewilli. Z wieży spacerujemy dalej na północ, by dotrzeć do Plaza de Toros, barokowej areny do walk byków pochodzącej ze środka XVIII wieku. Akurat w tym dniu odbywała się na niej korrida i co więcej, były jeszcze dostępne na nią bilety. Pomimo to odpuściliśmy to wydarzenie. Zadecydowaliśmy, że 350 euro za całą naszą piątkę to zbyt duży wydatek. Dzisiaj jest ta korrida, jest walka byków z 3 toreadorami.
ale no bilety są tak drogie, kosztują 70 euro, więc raczej tego nie zobaczymy. Szkoda, wydarzenie na pewno niesamowite dla mieszkańców, ale jednak bardzo drogie. Jeżeli ktoś ma środki i lubi takie rzeczy, no to chyba warto zobaczyć takie wydarzenie. Znajdujemy się u stóp katedry położonej w sercu samej Sewilli. Niesamowicie wielka i ciężko jest ją objąć całym obiektywem. Zdecydowanie lepiej wyglądała z wieży Torre del Oro. A przy katedrze prowadzi taka szeroka, piękna aleja, po której spacerują ludzie, turyści oraz jeżdżą tramwaje. A oto i cała katedra. No jest taka wielka, taka szeroka, no że nie sposób ją nagrać w ogóle. Budynkami góruje wieża katedry, a przed nami Banco de España, czyli bank hiszpański. Mega fajny, duży placyk. Teoretycznie ruch drogowy otwarty, ale żadnych samochodów nie widać ani nie słychać. Teraz wybierzemy się zapewne tamtą uliczką, gdzie są te parasole i takie prześcieradełka chroniące przed słońcem. Teraz oddalamy się od Starówki, by zobaczyć na własne oczy Setas de Encarnación, czyli wielką drewnianą konstrukcję nazywaną powszechnie sewijskimi grzybami. Dla mnie ten obiekt bardziej przypomina wielkie parasole. Miejsce to ma wiele funkcji. Po pierwsze daje cień w upalne dni, to po drugie jest ogromnym placem, na którym bawią się dzieci, spacerują dorośli, a młodzież gra na przykład w piłkę czy tańczy. Wracając pod katedrę, mijamy Casa de Pilatos, andaluzyjski pałac Piłata. Niestety z powodu późnej pory nie jesteśmy w stanie go już odwiedzić. W zasadzie był jeszcze otwarty, lecz do jego zamknięcia pozostało niespełna 30 minut. Zgodnie z tym, co jest w przewodnikach, to na kompletne zwiedzanie pałacu Piłata należy przeznaczyć minimum 3 godziny. Miejsce zdecydowanie topka, więc zachęcam wszystkich, żeby tutaj zdążyć i wejść do środka. W drodze powrotnej przechodzimy przy Uniwersytecie w Sewilli. Wielkość tego obiektu jest nie do opisania. Wcale nas to nie dziwi, że jest to jeden z największych budynków w całym kraju.
Niegdyś była to fabryka cygar, w której głównie pracowały kobiety, a na jej terenie znajdował się m.in. posterunek policji, sąd czy więzienie. Dochodzimy do naszego parkingu. Musimy jeszcze zejść piętro niżej. To tutaj zostawiliśmy samochód. Polecamy parking w bardzo dobrym miejscu. Euro 80 centów za godzinę. To w sumie nie tak wiele. Mamy auto na piętrze -1. Reszta ekipy pojechała w dół. Musimy jeszcze wrócić do naszej miejscowości. Około 2,5 godziny drogi zapewne. Bez przerw albo z przerwami. Odpoczynek, bo jutro kolejny dzień łowienia.